Jeżeli macie tyle lat co ja, czyli urodziliście się w latach 80., może jeszcze nawet w latach 90., to do wszystkiego w życiu musieliście dojść sami i wszystkiego musieliście nauczyć się sami. Jak chcieliście grać w młodym wieku w tenisa, w ping-ponga, w cokolwiek, idź, masz rakietę, piłkę, ucz się sam. Wszystkiego uczyliśmy się sami. Dzisiaj nasze dzieci mają instruktorów, więc my też na dzisiaj wzięliśmy sobie instruktorów. Przyjechaliśmy na Audi Driving Experience, tylko to najwyższe Pro, które po raz pierwszy jest organizowane w Polsce, i dali nam do jazdy to. Ale czad, co? Czad, bo w normalnych okolicznościach przyrody nie miałbym żadnych szans, żeby pojeździć tym samochodem. To jest Audi RS3 z dopiskiem Rally. A to oznacza, że jest to samochód całkowicie niedrogowy. Auto nie ma homologacji drogowej, nie można nim wyjeżdżać na publiczne drogi, nie można go nigdzie kupić, ponieważ zostało przystosowane do takich właśnie imprez jak Audi Driving Experience, w tym wypadku Racetrack Experience Pro. Mamy tutaj RS3 standardową, jeżeli chodzi o silnik, standardową, jeżeli chodzi o napęd na 4 koła, standardową, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, ale dokonano w tym aucie mnóstwa modyfikacji, które polegają na przykład na tym, że wleciał tutaj zupełnie nowy zawias, gwintowany KW V3, co oznacza, że można sobie tutaj regulować dobicie i odbicie. Mamy zupełnie inne kute felgi, opony, zależnie od tego, czy chcemy jeździć w warunkach deszczowych, takie jak tutaj, one są wtedy standardowe, seryjne, ale te samochody, które śmigają teraz po torze i w które za chwilę my również wsiądziemy, mają semi-sliki. Natomiast hamulce są seryjne w tym znaczeniu, że zastosowano dokładnie takie same jak w zwykłym RS3, przy czym z przodu mamy ceramikę, do zwykłej RS3 ceramikę też możemy sobie zamówić i tutaj właśnie ona się znalazła. W masce zrobiono specjalne nie wloty, tylko wyloty powietrza, po to, aby to powietrze, które wpada nam przez chłodnicę tędy, szybciej ulatywało i żeby cała komora silnika mniej się nagrzewała i żeby to wszystko mniej się tam kotłowało, czyli żeby poprawić chłodzenie całego układu. Ten reflektor, który tutaj przed chwilą widzieliście, jak się świecił, on jest zrobiony z myślą o Finlandii, gdzie auto również bierze udział w takich imprezach jak Driving Experience, tylko tam jeździ na lodzie, tam jeździ często nocą, po zmroku, odbywa się to zimą na dalekiej północy, dzień jest krótki, więc żeby można było przedłużyć ćwiczenie i jazdy, to stosuje się takie z dalekim zasięgiem reflektory. Jeżeli chodzi o sam motor, to tak jak powiedziałem, mamy tutaj dokładnie to, co jest w RS3, czyli 400 koni mechanicznych, 5 cylindrów, 2,5 litra pojemności, a w zasadzie więcej trochę tych koni, ponieważ zmodyfikowano tutaj nieco sterownik silnika i tych koni jest, tak jak rozmawiałem tutaj z Niemcami, którzy przywieźli to auto i odpowiadali za jego budowę, 420-430, tak mówią. I około 530, może do 550 Nm, więc trochę mocniej i trochę szybciej. To, co jeszcze się zmieniło, to wstawiono tutaj sportowy filtr paliwa. Chodziło mi o filtr powietrza, nie paliwa! Ale to są absolutnie wszystkie zmiany, jakie przeszedł silnik. Żadnych zmian nie ma w układzie napędowym quattro. Mamy dokładnie takie jak w RS3, czyli quattro oparte na torque splitterze. Tam z tyłu mamy dwa sprzęgła, które niezależnie przerzucają nam moc i moment obrotowy na prawe albo lewe koło, więc mamy też tryb drift. I wówczas jak jedziemy na przykład, skręcamy w lewo, to na prawe koło idzie do 100% tej mocy i tego momentu obrotowego z tych 50%, które trafia na tył, czyli summa summarum maksymalnie na jedno koło tutaj może trafić ponad 200 koni mechanicznych i około 270 Nm. Natomiast zwiększenie mocy, zwiększenie newtonometrów to jeszcze nie wszystko, bo całe auto odelżono o 80 kg. 80 kg to jest sporo. Jak odelżono? Na przykład wywalono stąd kanapę tylną, wywalono mnóstwo gratów, zrobiono tutaj miejsce na dwa kaski, ale jednocześnie pojawiło się na przykład to, czyli rusztowanie malarskie w świecie motosportu zwane klatką bezpieczeństwa i to nie jest taka półklatka, tylko teraz przejdźmy do przodu, tylko to jest pełna klatka, bo ona jest również tutaj w tym miejscu, tutaj są specjalne gąbki, które mają chronić przed uderzeniem kaskiem bezpośrednio w tę stal. Zobaczcie, nawet tutaj znalazła się tabelka, więc cała
Całe nadwozie zostało i usztywnione, i zabezpieczone. W związku z tym trzeba było pozbawić samochód na przykład poduszki powietrznej. Tu znalazła się karbonowa zaślepka, trochę więcej tutaj jest też karbonowych elementów. Kubełki wleciały z Parco i to takie z prawdziwego zdarzenia z 6-punktowymi pasami, a zimą stosuje się 4-punktowe. Do tego hydrauliczny ręczny wleciał, ale skrzynia biegów jest dokładnie taka sama. Tu się włącza te lampeczki z przodu. No i jest też oczywiście porządna, sportowa gaśnica, gdyby coś się działo. Inne elementy, takie jak na przykład odcięcie paliwa w momencie, kiedy coś się dzieje, żeby samochód się nie zapalił. I kilka takich jeszcze elementów znanych z samochodów sportowych, wyścigowych i rajdowych. I bardzo jestem ciekaw, jak to jeździ w porównaniu ze standardową RS3. To samochód już poznaliście, a teraz poznacie od zaplecza, jak wygląda organizacja takiej imprezy, bo na przykład teraz muszę iść się zapisać, czyli zarejestrować, powiedzieć, czy mam prawo jazdy, pokazać certyfikaty, jakie szkolenia odbyłem. Zawsze w takim momencie sobie uświadamiam, jaki stary jestem. Numer prawa jazdy. A jak nie mam, to ciekawe, czy można jeździć, nie? Wypełniam te skomplikowane papiery. Naprawdę muszę mieć prawo jazdy, żeby uczestniczyć. Patrzę, czy nie oszukujesz. Ale muszę mieć prawo jazdy w imprezie, która jest zamknięta. Jazda odbywa się po torze. Co na przykład jak mam 17 lat, kupiłem sobie, tatuś kupił mi RS3 i chciałbym się nauczyć nim jeździć, ale nie mam jeszcze prawka. To wtedy ja dostaję trudny telefon i muszę tą sytuację rozstrzygnąć. Tak? Tak. Ale gdyby się tak zdarzyło, że na przykład mam 17 lat i naprawdę ogarniam, ale nie mam prawka, to istnieje szansa, że wezmę udział w takim szkoleniu? To jest indywidualne podejście i rozpatrujemy taki wniosek indywidualnie i istnieje taka szansa. Silesia Ring jest najnowocześniejszym torem wyścigowym w Polsce i drugim pod względem długości. Ma ponad 3600 metrów i składa się z 15 zakrętów. Najdłuższa prosta ma 730 metrów i pozwala na rozwijanie prędkości grubo przekraczających 200 km na godzinę. Tor zabezpieczony jest barierami energochłonnymi i pułapkami żwirowymi. Audi Driving Experience to specjalnie opracowany program szkoleniowy realizowany na torach wyścigowych na całym świecie. Jego uczestnicy mają okazję doskonalić umiejętności pod okiem profesjonalnych instruktorów. Program został przygotowany w 3 wariantach, dopasowanych do poziomu zaawansowania uczestników. Nowością jest program dla najbardziej doświadczonych kierowców Racetrack Experience Pro. W tych najwyższych szkoleniach, tych, gdzie już jeżdżą kierowcy, którzy coś potrafią na torze, robi się tak zwane kwalifikacje na samym początku szkolenia. Po co? Po to, żeby ocenić umiejętności poszczególnych kierowców, a potem przyporządkować ich do grup, zależnie od tego, co potrafią. Po to, żeby na przykład jak są 4 samochody i 8 osób w grupie, to żeby poziom był mniej więcej równy. No dobra, to ustaw sobie pozycję i zaczynamy. Najważniejsze, tak szczerze mówiąc, to nie potrącić pachołka, bo to jest operatora najpierw nie potrącić, bo zobacz, co robi. To, co czeka mnie na początek, to próba zręcznościowa na czas. Dynamiczne ćwiczenie wymagające refleksu i precyzji. To, jak mi pójdzie, zdecyduje o tym, do jakiej grupy trafię. O właśnie, płynnie, czyli super, bo nie jest za szybko, nie jest na podsterowności. No nie, tu trzeba właśnie dbać o to, żebyśmy nie mieli podsterowności. Teraz nawrót, super, fajnie, że odjechałeś. Jedź. Beczka od prawej. Też ciaśniutko próbujemy. O właśnie, na granicy przyczepności jest najlepiej. Teraz prawo, lewo, prawo i do mety, tylko teraz staraj się dohamować. Hamuj. No za wcześnie. Elegancko. Ciutkę za wcześnie. Jaki czas miałem, Olaf? 34 sekundy i 80, także myślę, że to jeden z najlepszych jak na razie. Oczywiście kilka osób jeszcze będzie jechać przed nami, także bardzo prawdopodobne, że będziesz jechał w tej szybszej grupie. Większość z Was już znam. Niektórych zweryfikowałem. Mam pewne znaki zapytania w głowie. Ale spokojnie rozwiążemy tę sytuację. To będzie fajny dzień. Jestem podekscytowany, bo jesteśmy tutaj już 12 dzień. Realizujemy kolejne programy, ale pierwszy raz program Pro. Wszyscy uczestnicy generalnie tego programu Pro musieli wcześniej uczestniczyć w programie Advanced. Zgadza się. Czyli tym takim, gdzie już się jeździ trochę szybciej, szybszymi autami i trzeba już reprezentować jakieś umiejętności. Oczywiście. Gdyby ktoś chciał przyjść na program Pro, ale wcześniej nie brał udziału w szkoleniu Audi,
to, jak rozumiem, są uznawane szkolenia AMG, szkolenia Porsche Driving Experience Tak. i szkolenia BMW, tylko też te wyższe, czyli te, które mają na przykład performance, gdzie też już się jeździło, tak? Zgadza, bierzemy to jak najbardziej pod uwagę. No, te programy troszkę się różnią, ale dynamika jest podobna, także jak najbardziej na trzeci stopień można przyjść z takim doświadczeniem. No nie bierzemy osób, które mają małe doświadczenie, no bo nie miałoby to sensu. Blokowałyby grupy, także tutaj już Tak, i ten będzie podział szybko. grup jest też po to, żeby była porównywalne umiejętności w każdej z grup. A grup Zgadza jest ile? się. Mamy 3 grupy dzisiaj. Samochodów ile w każdej grupie? Samochodów mamy po 5. Jaki kolor samochodów jest najszybszy? Czerwony. I tak samo jest na szkoleniach. Czerwona grupa jest najszybsza. Są 3 grupy w wypadku szkolenia Pro w Audi. Biała, czarna, czerwona. Biała ci, którzy mieli gorsze czasy podczas kwalifikacji, czarna trochę lepsze, czerwona ci, którzy mieli najlepsze, ale to jeszcze o niczym nie świadczy, że miałem najlepszy czas w kwalifikacjach, bo tutaj nie chodzi o to, żeby się ścigać i być najlepszym, tylko żeby jak najbardziej podnieść swoje umiejętności w całym dniu szkolenia. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja już się nie mogę doczekać, bo startuję tak naprawdę w RS3 Rally, które Wam przed chwilą pokazywaliśmy na początku odcinka, więc zobaczymy, jak to będzie jeździło. Podczas jazd pod okiem instruktorów dowodzonych przez Michała Kościuszkę tor został podzielony na 2 niekolidujące ze sobą sekcje, pozwalające na wykorzystanie potencjału RS3. No i pierwsze kółeczka będą zapoznawcze. Na razie jadę na automacie, mam tryb Dynamic, nie Performance. Mrugimi światłami, jeżeli mnie dobrze słyszysz. No i super. Też testujemy głośność, bo jeszcze w kaskach nie jeździliśmy w tych autach. Pierwszy moduł. Jazda w kolumnie Audi RS3 Rally w sekwencjach zakrętów. Cel: dopracowanie toru jazdy w najbardziej wymagających fragmentach nitki. Dobra, i omówimy sobie tory jazdy, jeszcze takim tempem w miarę spokojnym. W tym wypadku będziemy sobie hamować mniej więcej na tablicy 100 metrów z pełnej prostej. Linia wyścigowa U, czyli późny apex. Nie śpieszymy się ze skrętem, dopiero na samym końcu znajdziemy się po wewnętrznej. Przytulam się do prawej strony na krawężnik. Trochę szerzej najeżdżam na początek zakrętu numer 2. Wypuszczam szeroko na ten żółty słupek i mniej więcej na wysokości tego żółtego słupka rotuję auto, wchodzę głęboko na krawężnik i wypuszczam pod zielony słupek. Długo holuję bez gazu i dopiero od słupka zaczynam progresywnie przyspieszyć. Nie śpieszę się ze skrętem, dopiero w drugiej fazie tego zakrętu na wysokości stojącego słupka łapię apex, zostaję po prawej, blisko, szerzej najeżdżam, przyhamowanie. Nieprawdopodobne jest, powiem Wam to, ile ten kubełek tutaj daje. To jest zupełnie nieporównywalne z takimi klasycznymi fotelami. Trzyma mnie wszędzie, na dole, tutaj, te 6-punktowe pasy przy każdym hamowaniu i dohamowaniu. No, zupełnie co innego niż takie zwykłe kubełki i to jest jedno duże zaskoczenie. Drugie zaskoczenie jest takie, że ten samochód jest dużo bardziej narowisty, taki narwany niż zwykła RS3. To efekt tego, że ma 80 kg mniej dźwiga na swoich barkach, większą sztywność, mamy semi-sliki. Mam wrażenie, że na każdym hamowaniu i na każdym przyspieszaniu z gazem wciśniętym w podłogę jest taki bardziej brutalny. Chce albo wyjechać tyłem, albo wyjechać przodem, że cały czas reaguje tutaj kontrola trakcji. Być może to jest kwestia tego, że jeszcze nie są rozgrzane dobrze opony, ale jednocześnie tutaj trzeba po prostu powalczyć o trakcję, powalczyć o dobrą nitkę. Zupełnie co innego niż zwykłe RS3. Naprawdę, jak na tak stosunkowo niewiele zmian, stosunkowo niewiele więcej mocy, parę akcesoriów takich typowo wyścigowych czy rajdowych, to on prowadzi się po prostu inaczej niż zwykłe RS3. O, już są rozgrzane opony, bo już czuję, że zupełnie inaczej zaczyna się zachowywać. Kubełek perfekcja. Jesteście na tyle poukładani, że Łuki proponuję, żebyś mnie wyprzedził, prawą stroną mnie wyprzedź. I zrobimy sobie pierwszą próbę shadow, wcześniej niż planowałem. Lecimy. Tak jaśniej na wyjściu Łuki, zostań po prawej. Troszkę za długo przeciągnąłeś, za późno. Trochę jakbyś jechał z ciężarówką z przyczepą, tak szeroko najechałeś. Może to wynikać z przeciągniętego hamowania. Dobra, zwalniasz. Wolniej
i zostań tak jak jesteś, tylko zwolnij, zbierzemy grupę. Generalnie jest nieźle, Łuki, tylko za szeroko chcesz wjeżdżać. Zostawiasz takie bardzo szerokie U, troszkę ciaśnie. Jesteś na nieco bardziej sportowej oponie. To waży 1500 kg, jest dość sztywne, ono Skręci bardziej niż ci się wydaje, bo masz trochę nawyk, z mojej obserwacji, jazdy autem zupełnie seryjnym. A to już jest bardzo usportowiona wersja, więc dociągnij kierownicą i pozwól mu zadziałać. I o to chodzi w takim szkoleniu. Celowo milczałem i pozwoliłem Michałowi mówić i go bardzo wyraźnie starałem się słuchać i rozumieć, bo samochodem na semi-slicku i takim autem przygotowanym do takiej jazdy torowej, wyścigowej jeździ się zupełnie inaczej. Ja jeździłem tutaj do tej pory samochodami całkowicie seryjnymi, zawsze miały seryjną oponę, nigdy nie miały klatki, nigdy nie miały takiego kubełka, tak jak wcześniej powiedziałem, więc gdzieś w głowie pojawiają nam się pewnego rodzaju ograniczenia. A tutaj okazuje się, że tą kierownicę w tym aucie mogę, zobaczcie, bardziej dociągnąć niż w seryjnym i opona jeszcze mi nie wyjeżdża, jeszcze nie ma tutaj podsterowności. Jeszcze mogę więcej tak naprawdę, szybciej zainicjować ten zakręt. No, Moduł drugi. Jazda w szybkiej sekcji zakrętów seryjnym, ale jednak kultowym 400-konnym Audi RS3 pod okiem instruktora. Trening płynności i stabilności przy całkiem wysokich prędkościach. Tutaj w tej sekcji są już trochę inne zakręty. Na przykład jest taki, którego ja się boję i tutaj, o, to jest dokładnie ten. Ponieważ tu trzeba najechać na te banany, ale pomiędzy tymi bananami dosłownie na chwilę trzeba wyprostować kierownicę, żeby dobrze balans samochodu złapać. Są te zakręty wolniejsze zdecydowanie niż w tamtej sekcji, ale też dużo bardziej techniczne. Tutaj na przykład na zewnątrz muszę mocno wypuszczać samochód, tu mocniejsze dohamowanie, tutaj muszę zacieśnić. Jest po prostu dużo więcej kręcenia kierownicą. Dobra, ekstra. I ruszamy po kolei. Teraz już jestem w budce, więc będę już mówił wam co i jak. Następne auto śmiało. No to wio, ależ te 5 cylindrów ładnie tutaj działają. Super, tak jest. Bardzo dobrze. Dużo hamowania w zakręt nieś i od tego stojącego pachołka starać się przyspieszać. Pięknie. Czyli staraj się jak najbliżej mnie, tutaj dosłownie na tutarkę, tak jest. Naprawdę ta szykana tutaj jest taka, bo to wiecie, macie tak prawy i od razu lewy. I pierwszy raz człowiek jedzie się boi, drugi się boi, trzeci się boi, czwarty się boi, za 20 się boi, a tutaj już na tym programie proinstruktorzy mówią szybciej, staraj się, szybciej, 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 szybciej. Co to za mała prędkość? Co tu się dzieje w ogóle? Moduł trzeci to trening driftu, czyli kontroli nad samochodem w poślizgu. Narzędzie do ćwiczeń Audi RS3 z torque splitterem, rozwiązaniem dzięki któremu quattro staje się nadsterowne i auto pozwala prowadzić się bokami. Mówiąc krótko, na tym module możecie na własnej skórze przekonać się, czy driftowanie jest tak łatwe, jak to pokazują w Szybkich i Wściekłych. Dobra, najlepiej w manualu. Najlepiej manualu, Tak, dobrze. aczkolwiek i tak, jeżeli W trybie będziesz... jakim? No jak on Możemy i tak złapie dynamiku wyższy. albo performance, tutaj no torque reel jak chcesz, ale on jest strasznie agresywny i płynnie jest troszkę w dynamiku i performance. Tak mówisz? Tak, tak. To najpierw spróbujmy tak jak Tak, a powiedziałeś, później tylko sobie wyłączymy oczywiście- całkowicie, tak? Tak, a później oczywiście sobie ten torque reel spróbujemy. Czyli co, możemy Przesypiam. zaczynać? Tak, na razie skupimy się na okręgu, a później już sobie rozszerzamy o 8. Dobra? Dobrze, start z dwójki czy z jedynki? Z jedynki. Okej. Teraz tak, nie możesz odpuścić całkowicie gazu. Tak. Czyli musisz sobie modulować. No wiadomo, to była pierwsza próba. Modulacja cały czas, na jedynkę sobie zbij. Poczekaj, zobaczymy może. Dobra. Bo na małym, widzisz, na dwójce już musisz szybko, bo na małym zakresie obrotów będzie Ci brakowało, on Tak. nie wstanie. Czyli z jedynki albo sobie szerzej i szybciej. I płynne, delikatne ruchy. To tam patrz, tam patrz. Najważniejsze jest to, żeby patrzeć tam, gdzie chcesz jechać, bo wtedy dokręcisz tam.
A jeżeli będziesz patrzył tam, to go wyprowadzisz z poślizgu, czyli patrz w lewo, jedziesz cały czas w lewo, cały czas patrz w lewo. Wtedy będą delikatne ruchy na kierownicy, to jest bardzo ważne. I super, bardzo fajna modulacja. Dobra. I przechodzimy teraz poślizg. Do prawej, albo okej, przy następnym okręgu sobie spróbuj przejść teraz w 8, dobra? Spróbujemy. Tylko nie z bardzo głębokiego poślizgu, bo wtedy Ci od razu nawróci i dociągnij sobie dalej i nawracamy, pach. Gaz, prawo, koła, prawo. A widzisz, spóźniony. I podtrzymuj, bardzo ładnie, do prawej, tam patrzymy. Tak, właśnie tu mam błąd z tym patrzeniem, Czasami wiesz? trochę, widzisz, bo jednak my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby wyprowadzać z poślizgu, a tu cały czas z poślizgu chcemy, żeby auto jechało. I znowu patrzenie tam, gdzie trzeba. Gaz, więcej gazu, to go zrotujesz fajnie. I przekładka. A, chyba, że... Dobra. Gaz. Lewo koła. Za szybko na kontrę tutaj wchodzi. Tak. Czasami trochę przyzwyczajenia z tylu napędowego. Ja jeżdżę Suprą na co dzień, więc... No właśnie, także tutaj potrzeba parę minut, żeby się przestawić. Z gazem. Prawo koła. Prawo. Gdzieś znowu go chciałeś wyprowadzić z poślizgu bardziej, nie? Podtrzymuj. I teraz tak, staraj się troszkę mniej kręcić kierownicą. Z gazem. Odpuściłeś gaz. Tak. Dobra. Co, próbujemy hydrołapę? Tak. Tu poczekaj, spróbujemy. Okej, czyli dużo mniej ruchów na kierownicy, wtedy auto jest zbalansowane. Lewo i podtrzymuj. O właśnie. Wiesz, to ma być mega spokój na kierownicy, nie? Super. No już zaczynam rozumieć, też ten torque splitter, on działa jednak specyficznie, tak bym to powiedział. W takim typu napędzie trzeba czasami mocniej dokręcić w głąb zakrętu, żeby nam spięło tył. O właśnie, teraz jest bajka. I prawo, i z gazem. Okej. Hydrołapę próbujemy, Tak, co? czyli ustawmy się tam na wprost. I słuchaj, około 40 km na godzinę zaczyna skręcać mniej więcej 90 stopni. I Blisko słupka, szeroko, blisko, tak troszkę dalej, nie od razu blisko. Wystarczy trochę prędkości, bo masz 5 dych, szeroko. Dobra, i staramy się zmieścić pomiędzy tym kolejnym. Teraz troszkę dalej od słupka i mocniej troszkę pociągnij, bo tak na granicy ten tył był, dobra? Okej. Może być troszkę mniej prędkości nawet. I troszkę szerzej sobie najedź. Żeby ciasno wyjść i zmienić się szerzej. A, okej, Cieć. I za mocno zaciągnij. Gaz. Prosty. Okej, ładnie. Wydawało mi się, troszkę zbyt wcześnie na gaz tam było. Ale nawrót sam sobie, petarda, zmieściliśmy się w nawrocie. To teraz przyspieszmy, ale zwolnijmy przed. To hamuj, tylko musisz zejść z hamulca. Elegancko. Teraz to wyglądało dynamicznie, bo najechałeś z prędkością, dohamowałeś, tylko musisz pamiętać, że musisz schodzić z hamulca i dopiero wtedy ręczny. Dobrze, bo to nie jeszcze... możesz na hamulcu. Dohamuj. I prostuj z gazem. Pięknie, jest dynamika, jest nawrót. A można go wprowadzić też w drift na tej hydrołapie? Można. Tylko to jest dosyć agresywne, ale fajne. Czyli jak trochę mniejszej prędkości, delikatniejszy skręt i popróbujmy sobie teraz. O właśnie. A czy inicjuje tylko tak naprawdę na szybciutko, nie? Zgadza się, to jest tylko do inicjacji i później już podtrzymujemy gazem. I patrz w prawo, przejść, podtrzymujemy gazem. Ło! Ale Back też niesamowicie teraz go wyciąga, nie? wyciąga. Takie entry tyłem i potem wyjście od razu. Jak się przestawisz, no to jak jedziesz napęd na tył, dodanie mocne gazu, no to cię obróci. A tutaj przód cię na tyle wyciągnie, że możesz czasami iść tak i... O właśnie. Delikatne ruchy i przede wszystkim modulacja. Ale Troszkę kurde, więcej, troszkę powiem mniej. Ci, że niesamowicie perspektywę zmienia. Gaz. Tak. I do lewej. No dobra, Koniec? powoli kończymy. A teraz to, na co czekaliśmy najbardziej, czyli full track. Intensywna jazda po pełnej nitce toru zbliżona do prawdziwych warunków wyścigowych. I jednocześnie w prawdziwych polskich warunkach pogodowych, bo właśnie zaczęło padać. No dobrze panowie, jedziemy. To będzie interesująca sesja.
Na razie jeszcze jest przyczepność, ale myślę, że będzie coraz grubiej. Teraz pojeździmy po całej nitce toru, czyli już... Zapoznaliście się razem ze mną z pierwszym sektorem. Adaś Was ugościł w drugim, a teraz połączymy jeden z drugim. No i połączymy jeszcze dobrą przyczepność z tym, co czeka nas po prawej stronie. Tego scenariusza nie przewidywaliśmy. Na naszym programie, no ale jest dość mocno ekscytujący. No kurde, powiem wam, już czuję, że ten semi-slick, co prawda jest jeszcze niedogrzany. Będzie razem. O, Tutaj jedziemy cały czas prosto do końca. Po lewej stronie mamy tablicę 150, 100 i 50. To są metry dzielące nas do zakrętu. Zobaczymy, jak tam grip. Na razie nie jest najgorzej. O, jak się jedzie w tę stronę jest dużo lepiej, bo właśnie nie poszedł nami. tutaj teraz już na zewnętrzne targi nie można najeżdżać. Im wystarczy Tutaj, naprawdę bardzo ważne, troszkę żeby deszczu. ten krawężnik... Wciąć między koła, ten, który przejeżdżam, i dopiero za nim parkować. Tutaj od wewnętrznej jak mam targę, to spoko. I tu tak samo. I tu podobnie. Nie ma dramatu, jeżeli chodzi o przyczepność. Jest Jak nie ma dramatu? Ale wytrzymania, więc na razie zostajemy na tych obodach, na których jesteśmy. Ja tu tańczę, panie. Nawet takie warunki, jak przyjdziecie na takie szkolenie, mają sens. Bo już zupełnie zmienia się technika jazdy. Na przykład tutaj, na tej długiej prostej, nie mogę jechać tak jak zawsze, jak jest sucha nawierzchnia, przytulony maksymalnie do lewej strony, żeby potem szeroko z większą prędkością wciągnąć sobie. Czemu nie mogę tak jechać? Bo jest bardzo nagrumowana ta lewa strona. Jak jest nagrumowana, to tak jak teraz trochę popadało, no to jest bardzo śliska. Jak jest bardzo śliska, to może mnie nawet ostro rzucić przy hamowaniu. Tak samo te wszystkie tarki. Jeżeli macie tarkę od wewnętrznej, to pal licho. Możecie na nią najechać, bo lewą stroną jesteście na asfalcie i macie przyczepność przy przeniesieniu masy. Ale kiedy taka tarka jest od zewnętrznej, no to pojawia nam się problem pod tytułem jest śliska. Tak jest, to delikatnie tańczą. Naprawdę nie ma tu miękkiej gry. Wiedziałbym raczej, że zabawa dla hardkorów. Cały czas mi się włącza ABS, a mimo to Michał wjeżdża jako nasz pilot, przewodnik i instruktor z taką prędkością w niektóre z tych zakrętów, że ja tak mam, no jest, powiedzmy, mówimy to tak, mokry jest w tym momencie nie tylko asfalt na Silesia Ring. Hamowanie. Na razie to wygląda naprawdę dobrze. I szeroko. Szukajcie przyczepności na wyjściu. Tak. Prędkość jest bezpieczna odległości. Trochę większe odległości niż na suchym gruncie. A, tam się stawia, widzę. Człowieczki auta po przegrobi na wyjściu. O, teraz ja spadałem w delikatny pośpiech. I rozpuszczam szeroko. Jedziemy na zmianę kierowców. Dobra robota, naprawdę bardzo. No powiem wam, że jedno kółko w takich warunkach z samochodem na semi-slickach to jest jak 10 kółek pokonanych na suchym torze. Przynajmniej jeżeli chodzi o odczucia, o zmęczenie, o skupienie. Łeb paruje od myślenia, bo to jest tak, jakbym przejechał na zupełnie innym torze. Na suchym wszystko ok, znam ten tor, ale w takich warunkach jeździłem po raz pierwszy i wszystko jest inaczej. Wszystko jest inaczej. Inne umiejętności okazuje się, że ma człowiek, że musi inaczej hamować, inaczej przyspieszać, jechać inną nitką toru. Liczy się nawet to, czy lewa strona jest wygumowana, bo jeżeli jest wygumowana, bo na przykład tam auta hamują, to już nie możecie na nią wjechać, bo wpadniecie w poślizg, bo guma mokra będzie bardziej śliska.
i wylecicie z toru. Jeżeli chodzi nawet o działanie ABS-u, żeby wyczuć ten punkt, kiedy tam zaczyna on delikatnie pulsować i żeby nie dochodzić do tego momentu. Delikatniejsze przyspieszanie, inaczej się inicjuje zakręt, inaczej się go kończy, w innym miejscu jest apex. Podczas deszczu Silesia Ring to jest zupełnie inny tor i nawet zupełnie inaczej odbiera się samochód. On też inaczej się zachowuje, wtedy zaczynacie jeszcze lepiej czuć działanie na przykład tego torque splittera tutaj z tyłu, czyli czujecie, że rzeczywiście zewnętrzne koło zawsze ma trochę więcej mocy, bo w tym aucie już w tych warunkach nie ma ani grama podsterowności. Jest w zasadzie cały czas nadsterowność, jeżeli tylko ciut za dużo gazu dajecie. Szczerze to te, nie wiem, 10-15 kółek mnie po prostu wykończyło. Ja swoją przygodę z Audi Driving Experience Racetrack Experience Pro kończę na dzisiaj, bo chciałbym za Widna dojechać do domu. Szczerze mówiąc, ta ostatnia nitka pełnego toru w tym deszczu naprawdę mnie wykończyła. Wystarczy 15-20 minut jazdy w takich warunkach i głowa pracuje Wam na 500%. Nie na 200, nie na 300, tylko naprawdę na 500%. Dużo więcej elementów musicie wziąć pod uwagę. Dla mnie to jest zupełnie nowy experience. Gdyby nie spadł ten deszcz, to bym powiedział, że super zajebiście, fajnie pobawiłem się. RS3 w wersji Riley, fantastyczne auto, ale po tym doświadczeniu na tym deszczu, no powiem Wam, zdobyłem nowy level umiejętności, jeżeli chodzi o jazdę samochodem w takich warunkach, na semi-slickach i z tego jestem zajebiście zadowolony, a Wam ze szczerego serca naprawdę polecam przyjechanie choć raz na taki dzień, żeby nie tylko poznać samochody, ale przede wszystkim poznać swoje umiejętności i te swoje umiejętności poprawić. Ja na pewno poprawiłem w takich warunkach.